Siemaneczko widzowie, z tej strony Goldline. Parę dni temu na kanał wleciał taki film, w którym testowałem działanie emulatorów gier na Xboxie. I w sumie wtedy przy tym materiale to przetestowaliśmy takie gdzieś z kilkadziesiąt tytułów i w tym też filmie byłem zaskoczony, jak właśnie dobrze to działa. Wtedy w tym filmie spytałem się was też, czy chcielibyście może, żebym zrobił właśnie taki poradnik, jak tą emulację na tym Xboxie ogarnąć, no i wasz odzew w tym temacie był po prostu ogromny. Łącznie otrzymałem chyba z kilkadziesiąt komentarzy właśnie z prośbą o zrobienie poradnika, jak to wszystko zrobić, więc jak tylko miałem szansę, no to za ten poradnik się wziąłem i właśnie możecie go obejrzeć. W tym filmie dowiecie się, jakie możliwości w kontekście emulacji gier oferuje Xbox, czego do tego potrzebujemy, jak to wszystko zainstalować, jak skonfigurować oraz oczywiście na koniec, jak odpalać same gry. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to ogólnie wygląda, czy te gry działają dobrze, no to film z testów tych wielu różnych emulacji znajdziecie teraz w prawym górnym rogu ekranu. Teraz zajmijmy się procesem, jak to w ogóle zrobić. A więc do dzieła. Więc chcecie użyć Xboxa do emulacji starszych gier. Moim zdaniem to jest bardzo dobry wybór, bo tego samego nie zrobicie właśnie na Playce, bo tam właśnie możliwości instalacji jakichś aplikacji są bardzo ograniczone. No i też na telefonach czy tabletach może być to problem z racji niższej wydajności tego sprzętu. Na Xboxie możemy zainstalować dodatkowe programy i jest on mocnym sprzętem do gier, a więc do emulacji nadaje się wprost znakomicie. No i teraz, jakie Xbox nam oferuje możliwości w temacie emulacji? Otóż wbrew pozorom one są całkiem spore. Xbox działa na takiej mocno zmodyfikowanej wersji systemu Windows, a więc wkładając trochę pracy można też przeportować właśnie programy działające na komputerach na Windowsie. Nas interesują emulatory, a tych emulatorów się okazało przeportowano już parę. Największym i najpopularniejszym emulatorem jest RetroArch, który oferuje całe dziesiątki różnych platform do emulacji. Na tym RetroArchu możemy sobie zagrać w jakieś bardzo popularne gry z NES-a, z PlayStation 1 czy z Dreamcasta, a oprócz tego na liście też jest bardzo dużo takich niszowych sprzętów, jak jakieś TI-83 czy Magnavox Odyssey. Jak wiecie co to jest, to możecie spróbować, bo ja osobiście nie wiem, ale taka możliwość jest. I ten RetroArch jest naprawdę bardzo fajny, on jest właśnie głównym punktem tego materiału, natomiast on ma jeden duży problem. Nie za bardzo radzi sobie z emulacją PlayStation 2, no i w sumie nic dziwnego, bo właśnie PS2 jest konsolą bardzo skomplikowaną pod względem swojej architektury. Na szczęście jest rozwiązanie tego problemu, a jest nim konkretnie inny emulator, czyli XBSX2, będący portem popularnego emulatora PCSX znanego z komputerów. I oprócz tych dwóch popularnych emulatorów istnieją jeszcze oczywiście inne opcje, na przykład jest to emulator Dolphin, który pozwala na taką bardzo zaawansowaną emulację Wii czy GameCube'a i jest jeszcze też parę innych programów. My w tym poradniku skupimy się na instalacji i konfiguracji tych dwóch pierwszych, natomiast wszystkie te programy instaluje się w dokładnie ten sam sposób, także jeżeli najdzie was jakaś ochota na coś bardziej egzotycznego jak właśnie Dolphin, no to wgracie go dokładnie w ten sam sposób, jak my będziemy wgrywać te programy. Oczywiście te emulatory oprócz emulowania samych gier, czyli odpalania ich, oferują nam także mnóstwo opcji poprawy wyglądu samych tytułów. Jest to na przykład podbicie rozdzielczości nawet do 4K, dzięki czemu nawet te stare gry są bardzo ostre, no i jest też możliwość zapisywania gry w totalnie dowolnym momencie, no ale pewnie o tym sami wiecie. Jeżeli nie, jeżeli chcecie poznać jakie możliwości dają nam emulatory, no to zapraszam was na film z testów emulatora na Xboxie, który znajdziecie w opisie tego filmu. No dobra, wiemy jakie Xbox nam oferuje w tej sprawie możliwości i one są całkiem spore. Pytanie teraz, czego będziemy do tej emulacji gier potrzebować? Okazuje się, że w sumie wiele tutaj nie potrzeba, natomiast niestety trzeba za to zapłacić. Od razu mówię, że niedużo i płacimy tylko raz, ale niestety i tak zapłacić trzeba. Podsumujmy więc. Żeby skorzystać z emulacji na Xboxie potrzebujemy. Oczywiście potrzebujemy samej konsoli i tutaj może to być zarówno Xbox Series S, jak i jego mocniejszy brat, czyli Xbox Series X. Na ogół to ta emulacja w grach działa dobrze właśnie na obu tych sprzętach z racji tego, że mają bardzo podobne procesory, natomiast ten ostatni, ten mocniejszy wariant może nam zaoferować dodatkowo rozdzielczość 4K w wielu grach. Z tego co wiemy, emulacja samych gier i te programy mogą też działać na starszym bracie, czyli na Xbox One, natomiast ja tej konsoli nie mam, więc tego oczywiście sprawdzić nie mogę. Jeżeli ktoś chce się podjąć z was wyzwania właśnie sprawdzenia, czy to w ogóle działa na tej starszej konsoli, to proszę niech da znać w komentarzach, czy to się udało.
Oprócz samej konsoli będzie nam oczywiście potrzebny albo pendrive, albo dysk zewnętrzny, na który nagramy sobie gry. Niby nie ma tutaj konieczności korzystania właśnie z dysku zewnętrznego, ale uwierzcie mi, ja próbowałem odpalać te gry z dysku wewnętrznego i działa to naprawdę do dupy, także przygotujcie sobie pendrive'a. Jeżeli korzystamy z jakiegoś pendrive'a, no to pamiętajcie, że potrzebny jest nam pendrive USB 3.0, czyli taki w miarę szybki. Jeżeli macie jakiegoś starego gruza USB 2.0, który tam jest naprawdę wolny, to nie korzystajcie z niego do wrzucania na niego gier, bo on będzie po prostu za wolny i te gry w emulacji będą się wam przecinać. No i oprócz pendrive'a, no to naturalnie dodatkowo będą nam potrzebne same gry oraz komputer, z którego sobie te gry będziemy wgrywać. Tutaj od razu wam mówię, jeżeli chcecie zrobić to w pełni legalnie, no to musicie posiadać oryginalne gry, które potem chcecie emulować. Ja je oczywiście mam. O tym, jak te gry wgrać i tak dalej, powiemy sobie jeszcze później. I teraz na koniec jest najważniejsza sprawa. Potrzebny nam będzie na naszym Xboxie tak zwany tryb deweloperski. Teraz o co w ogóle chodzi, co to jest ten tryb i po co to w ogóle jest? Otóż kiedyś dawno temu te emulatory, o których mówimy na Xboxie, dało się instalować bez żadnych trybów deweloperskich, jakichś tam bez żadnych kombinacji. Po prostu wchodziło się do sklepu Microsoftu na Xboxie, no i się je instalowało. Po jakimś czasie producenci innych konsol zaczęli się dopieprzać do tej emulacji, że ona jest tak łatwo dostępna, no i Microsoft te emulatory z tego sklepu wywalił. I teraz po co jest ten tryb deweloperski? Otóż tryb deweloperski na konsoli pozwala nam instalować aplikacje spoza tego oficjalnego sklepu. Jeżeli ktoś ma telefon z Androidem, no to pewnie zdarzyło mu się wgrywać jakieś aplikacje właśnie spoza sklepu Google w takiej formie plików APK i tutaj na Xboxie dokładnie działa to tak samo. Dzięki temu trybowi deweloperskiemu możemy sobie wgrać to, co chcemy, kiedy chcemy i nie musimy patrzeć, czy ta aplikacja jest dostępna w oficjalnym sklepie. Tak jak mówiłem, emulatorów w tym oficjalnym sklepie już nie ma, ale dzięki temu trybowi możemy je sobie wgrać na siłę. Niestety tutaj jest właśnie pewien haczyk. Otóż ten tryb deweloperski jest płatny. Dlaczego on jest płatny? Ano głównie dlatego, że jak sama nazwa wskazuje, no to ten tryb jest przeznaczony dla deweloperów, czyli tych ludzi, którzy tworzą aplikacje na Xboxa, czyli na przykład gry. Instalowanie programów spoza sklepu to jest tylko taki dodatek do tego trybu, natomiast to właśnie dzięki temu dodatkowi my możemy sobie wgrywać emulatory. I za aktywację tego trybu deweloperskiego zapłacimy około 70 zł. Robimy to jedynie raz i możemy wykorzystać nasze możliwości na 3 konsolach jednocześnie. Spytacie mnie pewnie, czy warto w takim razie zapłacić? No, ja szczerze mówiąc, po tych testach, gdzie dało się spokojnie grać nawet jakieś bardzo wymagające gry, jak na przykład God of War 2 czy Driver Parallel Lines, to myślę, że jak najbardziej warto. Nie dość, że tutaj mamy gigantyczne możliwości właśnie w tych emulatorach, no to jeszcze tytuły te na tym moim mocniejszym Xboxie działały nawet w 4K, dzięki temu nawet dziś robiły solidne wrażenie. I to jest w zasadzie wszystko, czego potrzebujemy, żeby cieszyć się emulacją gier na Xboxie. Do tego oczywiście jeszcze przydałaby się jakaś minimalna znajomość języka angielskiego, no bo programy są po angielsku. Natomiast skoro chcecie emulować gry ze starych konsol, które też są przecież po angielsku, no to zakładam, że o tym wiecie. Skoro już wiemy, co jest potrzebne, to jeżeli macie przy sobie komputer, macie przy sobie pendrive'a, konsolę, no i oczywiście swoją kartę płatniczą, no to możemy przystąpić do instalacji. Pierwsze, co musimy zrobić, to aktywować właśnie ten tryb deweloperski na naszym Xboxie, a więc do dzieła. No dobra. Pierwsze, co musimy zrobić, to odpalić naszą konsolę i zainstalować sobie taką specjalną aplikację zwaną Xbox Dev Mode. Tej aplikacji użyjemy, żeby właśnie włączyć tryb deweloperski na naszej konsoli. Tutaj bez obaw ona jest oczywiście darmowa, płacimy dopiero później. Także wchodzimy sobie w sklep, instalujemy sobie właśnie tą aplikację. No i wiadomo, jak to robimy jakąś instalację, no to trzeba na efekty chwilkę poczekać. Jak już ta aplikacja nam się zainstaluje, no to możemy ją od razu odpalić. No i naszym oczom wtedy ukaże się taki ekran z paroma informacjami oraz przyciskiem Next. Jak wam się chce to czytać, to możecie sobie to wszystko przeczytać, natomiast ja po prostu zalecam kliknąć Next i przejść do kolejnego ekranu. Następnie znowu klikamy Next, bo tam są tylko jakieś pierdoły, nas to w ogóle nie interesuje i ukazuje nam się taki specjalny ekran z kodem aktywacyjnym oraz adresem strony, gdzie ten kod trzeba wpisać. I na razie teraz tego Xboxa sobie odłóżmy, przejdźmy teraz na komputer, a konkretnie to na stronę Microsoftu. No dobra, skoro już mamy przygotowany ten kod,
to teraz możemy zrobić sobie konto, dzięki któremu właśnie aktywujemy ten tryb deweloperski. Tak jak mówiłem, w tym celu musimy przejść na stronę Microsoftu i jej adres możecie teraz zobaczyć sobie na górze, natomiast wszystkie linki właśnie do aktywacji, do jakichś tam programów i tak dalej znajdziecie w opisie tego filmu, także nie musicie ich przepisywać ręcznie, możecie sobie stamtąd je kliknąć. Także włazimy sobie na tą stronę i klikamy zarejestruj się. No jak widać, ta strona trochę mieli, także musicie dać jej chwilę, bo ona nie jest zbyt szybka. Zresztą w ogóle ten panel jakoś obsługi tego Microsoftu, tego całego trybu deweloperskiego jakoś strasznie w ogóle zamula, także przyzwyczajcie się, że to po prostu muli, tak? Ale jakby co, to działa, także. No dobra, i tutaj wam się pokaże konto, musicie kliknąć Next. No a tutaj macie właśnie wybór, jak to konto ma być użytkowane i co wy na tym koncie chcemy robić. Jeżeli my chcemy właśnie wgrywać emulatory, nie chcemy robić nic innego, to tutaj nie zmieniacie po prostu nic, powinien być ten ptaszek na samym górze, czyli na tym Windows and Xbox i klikacie Next. Na tym ekranie musicie teraz wybrać sobie kraj, czyli oczywiście będzie to Polska. Na dole macie jeszcze typ konta, tutaj oczywiście my nie mamy żadnej firmy, więc zostawiamy zaznaczone Individual i wciskamy Next. No i tutaj zaczyna się już spore wpisywanie. Tutaj musimy wypełnić naszą nazwę dewelopera, czyli w tym przypadku będzie to po prostu imię i nazwisko. Musimy wpisać adres, musimy wpisać stronę internetową, telefon, różne takie pierdoły. No i do tego trzeba też zaznaczyć, w jakim języku my się chcemy z Microsoftem komunikować. Oczywiście będzie to polski. Do tego na samej górze nam wyskoczyła jeszcze tutaj informacja, ile my zapłacimy, natomiast to jest bez VAT-u. Z VAT-em będzie to około 70 zł. Także wypełnijcie sobie te informacje. Jak to się uda, to wciskamy Next. No i teraz mamy najspódniejszą część, czyli musimy zabulić. Zabulić będziemy musieli około 70 zł. Tutaj podajemy oczywiście naszą kartę. No i potem klikamy Pay Now and Register. No i to było na tyle. Jeżeli karty nie macie tu tutaj podpiętej do konta Microsoftu, to musicie ją dodać. No i w zasadzie to było na tyle, nie ma tu żadnej filozofii. No dobra, jak nam się to teraz wszystko zrobi, już się tu zarejestrujemy, zapłacimy, to nas wypluje do takiego specjalnego ekranu, na którym w zasadzie nie ma nic, tak? Bo jak tu widzicie, tu w sumie gówno można zrobić. To oczywiście nie powinno tak być i to jest błąd po stronie Microsoftu. Tutaj nie grzebcie, bo tutaj nic nie znajdziecie, tu nic ciekawego nie ma. Jak to teraz zrobić, żeby było poprawnie? Musicie po prostu się wylogować i zalogować jeszcze raz. Jak to zrobicie, no to już powinno wszystko teraz działać. I teraz właśnie przechodzimy pod ten adres widoczny na Xboxie z tym właśnie kodem. I musimy oczywiście wpisać ten kod. Także ta strona wygląda dokładnie tak. My sobie teraz klikamy tego plusa po prawej i wklikamy taki specjalny przycisk Enter Activation Code. No i tam oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, trzeba wpisać ten kod, który widzimy na Xboxie. Wpiszmy go sobie. Klikamy Submit. No i to by w zasadzie było na tyle. Teraz możemy z powrotem przejść do naszego Xboxa. Tam powinien pokazać się taki specjalny ekran uaktywnianie i tam to trwa, nie wiem, z 10 sekund, czyli nie za długo, musimy to po prostu sobie poczekać chwilę, aż to się skończy. No i jak to się skończy, no to pozostaje nam tylko przełączyć konsolę w tryb deweloperski. Oczywiście wybieramy tą pierwszą opcję, czyli przełącz uruchom ponownie. Jakby co to się będzie uruchamiać tak gdzieś z minutę, półtorej, także nie przestraszcie się, nie włączajcie Xboxa, nie kombinujcie. To po prostu długo trwa. Do tego ten przycisk do włączania tego też ma jakieś opóźnienie, także jak wciśniecie, to musicie chwilę poczekać. Także poczekajmy grzecznie, aż to się zrobi. No dobra, jak się już zrobiło, no to pokaże nam się właśnie główny panel tego trybu deweloperskiego na konsoli. Na razie tutaj nic nie wciskajcie, ja wam dokładnie powiem, co tutaj trzeba zrobić. Nie wciskajcie nic, żeby niczego nie spieprzyć. Dobra, teraz kilka słów na temat tego trybu deweloperskiego. Tutaj w tym trybie będziemy, tak jak mówiłem już wcześniej, instalować sobie aplikacje, czyli właśnie te emulatory. Natomiast w tym trybie nie możemy włączać swoich gier, które mamy zakupione na konsoli.
Żeby te gry włączyć, no to trzeba najpierw wyjść z tego właśnie trybu deweloperskiego i przełączyć się na ten tryb normalny, tak? W którym sobie normalnie odpalamy wszystkie gry, no i wszystko jest tak jak na normalnej konsoli. Jeżeli znowu będziemy chcieli wejść do tego trybu deweloperskiego, odpalić sobie właśnie emulator, no to wystarczy wejść sobie w tą aplikację Xbox Dev Mode i tam wcisnąć, że chcemy po prostu tutaj wejść. Także wychodzić i wchodzić możemy nieograniczoną ilość razy, po prostu trwa to gdzieś tak około minuty. I tak jak wy możecie się domyślać, to ten tryb deweloperski jest takim jakby totalnie innym środowiskiem. No i tutaj musimy od nowa połączyć się z Wi-Fi i od nowa musimy tutaj zalogować się naszym kontem. Także przystąpmy od samego początku, czyli najpierw wejdźmy sobie, połączmy się z Wi-Fi, żeby mieć w ogóle internet. Jeżeli macie podłączony kablem internet, no to myślę, że on od razu będzie, natomiast ja mam akurat Wi-Fi, także pozwólcie, że się do niego podłączę. Dobra, i teraz jak mamy internet, no to teraz musimy wejść sobie w ustawienia i dodać nowego użytkownika. Konkretnie to nie będziemy dodawać nowego użytkownika, tylko zalogujemy się po prostu tym kontem, który mamy na tej normalnym trybie, czyli naszym kontem, na którym mamy wszystkie gry. Dobra. No i jak to już zrobimy, to teraz nasze konto pokaże się właśnie w tym prawym panelu na tym głównym ekranie w takiej specjalnej zakładce Test Accounts. I teraz my musimy zaznaczyć sobie tylko przy nim ptaszek i to wszystko. Konto mamy założone i wszystko powinno być ok. Mi tutaj wyskoczył akurat jakiś błąd, a w sumie nie wiem w ogóle o co chodzi z tym błędem, bo to wszystko działało. Także jeżeli wam to samo wyskoczy, to nie przejmujcie się tym, wpiszcie jeszcze raz hasło. Dobra, konto mamy założone. Teraz musimy skonfigurować dostęp do tego Xboxa z naszego komputera. Służy do tego ta zakładka w prawym dolnym rogu, która nazywa się Remote Access i to do niej sobie właśnie teraz przejdziemy. Przejdźcie sobie w ten prawy dolny róg i wciśnijcie Remote Access Setting. No i jak sobie tutaj wejdziemy, no to tu jest dużo jakichś takich, widać, pierdół, tak? My się większością nie będziemy przejmować. Co jest najważniejsze, wy musicie teraz wejść sobie w tą opcję drugą, czyli Set Username and Password i tam sobie wchodzicie, ustawiacie sobie jakikolwiek login, jakiekolwiek hasło, bylebyście je pamiętali. I teraz, jeżeli to zrobiliście, to wystarczy, że albo sobie zapiszecie, albo zapamiętacie ten adres na górze ekranu. Czyli właśnie ten, który zaczyna się o HTTPS. Nie używajcie tego pierwszego, co jest napisane Xbox, bo on jakoś tak się trochę buguje. Także weźcie sobie ten drugi i to jest adres naszego Xboxa. I my sobie ten adres powinniśmy wklepać w przeglądarkę na naszym komputerze, żeby z tym Xboxem się połączyć. Także zapiszcie to sobie, przejdźmy na komputer i wpiszmy sobie właśnie ten adres w naszą przeglądarkę. No jak sobie tutaj wejdziecie, to oczywiście system nas poprosi o hasło i login, który ustawiliście wcześniej. Także wpisujemy sobie właśnie to hasło i login i klikamy Sign in. No i naszym oczom ukaże się teraz taki ekran i to jest, jakby to powiedzieć, centrum zarządzania właśnie tym naszym trybem deweloperskim, tylko że zdalnie z naszego komputera. Jak możecie sobie zobaczyć, na samej górze tutaj są wszystkie aplikacje, czyli My Games and Apps. Obecnie są 3 aplikacje, wszystkie są systemowe, a my sobie potem dodamy właśnie nasze emulatory. Na samym dole też możecie zobaczyć, że macie tutaj dodane swoje własne konto. Jest także jego identyfikator, jego nick, czyli tutaj mamy wszystko przygotowane. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi praktycznie o konfigurację samego trybu deweloperskiego. Teraz musimy wgrać sobie wszystkie programy, czyli tak jak mówiłem, emulatory. W tym przypadku będą to RetroArch oraz XBSX, o którym mówiliśmy sobie wcześniej. Natomiast zainstalujemy też taki trzeci programik, który nam później pomoże. On jest bardzo malutki. No dobra, instalować programy już możemy, natomiast jeszcze tych programów nie mamy. Żeby je zdobyć, to teraz wejdźmy sobie do naszej przeglądarki internetowej i ściągnijmy sobie nasze emulatory. I w celu instalacji RetroArcha musicie wejść sobie na stronkę retroarch.com,
No i tam poszukać oczywiście przycisku download. Jak już znajdziemy przycisk download, no to musimy zjechać na dół. Tutaj nie klikajcie na to download stable, download nightly, bo tam wam to ściągnie na Windowsa. My tego nie chcemy na Windowsa, tylko chcemy na Xboxa. Znajdujemy sobie ikonkę Xbox Series, Xbox One, no i oczywiście klikamy download. To tam w zależności od jaki macie internet, no to wiadomo, potrwa szybciej albo potrwa też wolniej. Także dajcie mi sekundkę. No dobra. I przy okazji ściągnijcie sobie też ten drugi plik, czyli to Visual Studio Runtime Libraries, bo on też będzie nam potrzebny. No dobra, skoro mamy RetroArcha, to ściągnijmy sobie jeszcze ten drugi programik, czyli XPSX. I żeby tego XPSX-a 2 zainstalować, to wchodzicie sobie na GitHuba, konkretnie to kliknijcie sobie oczywiście w link w opisie filmu, żeby tego nie wpisywać ręcznie. No i tutaj szukamy sobie pliku, który nazywa się dokładnie tak, czyli XPSX 2.0.3 Xbox Series AVX2 APPX. To sobie klikamy, no i to się już ściągnęło. Teraz ostatnie co musimy zrobić, to pobrać sobie ten programik, o którym ja wcześniej mówiłem. Ten mały programik nazywa się Save Exit. Do czego on służy, to ja jeszcze wam wytłumaczę później. Najważniejsze jest to, że musicie sobie wejść ponownie na GitHuba, tylko teraz pod inny link, pod ten Save Exit. Oczywiście jego, tak jak mówiłem, znajdziecie w opisie filmu. I włazimy sobie po prawą stronę, na prawą stronę w Releases i tam klikamy sobie na te BBBBB coś tam. To sobie klikacie i ściągacie pierwszy plik, czyli saveexitrelease.zip. I to by było w zasadzie na tyle. Teraz możemy przystąpić do instalacji. Jak już to wszystko ściągniemy, to wchodzimy sobie oczywiście w folder z naszymi pobieraniami. No i najlepiej zrobić sobie jakiś nowy folder, gdzie tam to wszystko wsadzić, żeby nie zrobił nam się bajzel. No i po prostu te wszystkie pliki, to będą łącznie 4 pliki, sobie tutaj wrzucamy. Czyli bierzemy i sobie kopiujemy do tego folderu. No i teraz tak, wszystkie te pliki ogólnie, prawie wszystkie, są gotowe do instalacji. Niestety w przypadku tego Save Exit Release ktoś tutaj zrobił zipa i po prostu zrobił przy tym bajzel, dlatego to należy rozpakować, czyli rozpakujmy to sobie jakimś tam programem, to już zalecam wam, jak to chcecie zrobić. Dobra, i tego zipa już tu nie można wywalić teraz stąd. I teraz mamy tutaj wszystkie pliki już gotowe do instalacji. Teraz ponownie włazimy pod ten adres, gdzie mamy właśnie centrum zarządzania naszym Xboxem. W moim przypadku to jest 27, jeżeli dobrze mówię. 27.1.1.4.3. No dobra. No i jesteśmy z powrotem na tym ekranie, który znamy. Tutaj, tak jak mówiłem, na razie są 3 aplikacje i teraz my zainstalujemy sobie te aplikacje, które ściągnęliśmy. Czyli oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, klikamy tutaj Add, czyli dodaj. I tutaj nam się spyta, jaką aplikację chcemy wrzucić. Czyli klikamy sobie tutaj Choose File. Ja to mam na dysku F. Oczywiście wy będziecie mieli to w lokalizacji takiej, gdzie wy to ściągnęliście. No i na pierwszy rzut może zainstalujmy sobie tego RetroArcha. Czyli bierzemy RetroArch, klikamy oczywiście, tutaj to się wszystko widzę załadowało. I teraz klikamy sobie dalej Next. I tutaj nam się spyta, czy jeszcze chcemy doinstalować dependencies, czyli to są takie jakby pakiety zależne, które są potrzebne do instalacji tego programu. Jeżeli pamiętacie, jak ściągaliśmy tego RetroArcha, to były tam 2 pliki. Ten drugi to jest właśnie ten dependencies i to musimy też tutaj kliknąć, czyli klikamy sobie Choose File i teraz klikamy ten drugi plik, który ściągnęliśmy z RetroArcha, czyli w tym przypadku będzie to Microsoft VC Libs, coś tam. I teraz klikamy Start. To oczywiście chwilę potrwa, bo ten plik jest dość duży. Jeżeli macie to podłączone kablem, to na pewno potrwa to szybciej, bo ja to mam podłączone pod Wi-Fi, także widzicie, że to trwa bardzo, bardzo długo. No ale zresztą ten RetroArch ma ponad 500 mega, także no nie dziwcie się, nie? Także musimy cierpliwie poczekać, aż to się skończy. Dobra. Jak to się już zrobiło, to mamy jeden program już wgrany, pozostały 2. Czyli analogicznie znowu klikamy Add. Tym razem zainstalujemy sobie XBSX, czyli bierzemy XBSX, Xbox Series AVX, APPX. W tym przypadku nie ma żadnych tych dependencji, także wciskamy po prostu Start.
Dobra. I jeszcze nam została trzecia rzecz, czyli ten malutki programik, czyli ten Save Exit Release. Pamiętajcie, żeby go rozpakować, bo tak to wam to nie wejdzie. Ja już mam rozpakowany. No i klikamy sobie na to Save Exit Icon appx. Natomiast jak widzicie, on ma te dependencjes, czyli zaraz będziemy je dodawać. Klikamy sobie tu, Next, no i teraz te dependencies. Czyli dependencies, tu są aż 3. Także 1, 2 i 3. Jeżeli wy ich nie macie zainstalowanych, to wam się tutaj będą pokazywać. Ja już je mam, dlatego one mi się nie pokazują, ale u was to będzie wyglądać troszeczkę inaczej. Tu się zrobi taka lista. I teraz klikam oczywiście Start. No i trzeba chwilę poczekać. No dobra. I to już jest wszystko, jeżeli chodzi o instalowanie aplikacji, czyli właśnie emulatorów. W ten sam sposób, właśnie tak jak teraz zrobiliśmy, możecie sobie nainstalować jeszcze inne emulatory, czyli właśnie ten wspomniany już wcześniej, na przykład Dolphin. Robi się to dokładnie tak samo. Teraz przejdźmy sobie na Xboxa. Na Xboxie, jak możecie sobie zobaczyć, pojawiły się właśnie 3 pozycje na liście, czyli to są wszystkie te 3 programy, które zainstalowaliśmy. Czyli na razie ich jeszcze nie włączajcie. Na razie musimy zająć się jeszcze grami, natomiast najważniejsze, że one tutaj są. I zanim jeszcze przejdziemy do instalacji samych gier, to przejdźcie sobie na RetroArcha i na XBSX-a. Pokaże wam się taka opcja, żeby wcisnąć tutaj przycisk Select. Więc zróbmy to, wciśnijmy właśnie ten przycisk Select. I wybierzcie tutaj opcję View Details. I tutaj zaznaczcie sobie opcję Game zamiast tej App. Dokładnie to samo zróbcie z XBSX-em. Czyli View Details i tutaj Game. I wyjdźcie z tego. I to już jest przygotowane. I teraz pytanie, dlaczego tak zrobiliśmy? Otóż Xbox ma 2 rodzaje aplikacji. Są aplikacje jako po prostu programy i są aplikacje jako gry. My teraz przełączyliśmy właśnie dla Xboxa oba te emulatory w tryb gry. Że niektórzy z was spytają, po co tak robić, skoro to przecież nie są gry, tylko właśnie aplikacje. Otóż w trybie aplikacji te programy nie mają dostępu pełnego do procesora oraz karty graficznej. Teraz my je przełączyliśmy w tryb gry, czyli Xbox myśli, że to są gry i on im daje pełny dostęp do karty graficznej, pełny dostęp do całych swoich zasobów i o to nam przecież chodzi, bo emulatory są bardzo wymagające i emulatory muszą korzystać ze wszystkiego, co nam konsola ma do zaoferowania. Przełączając właśnie je w tryb gry, mamy pewność, że one wykorzystają wszystko, co ten Xbox może nam dać. I to już jest wszystko, jeżeli chodzi o instalację samych emulatorów oraz aktywację trybu deweloperskiego. Jeżeli będziemy chcieli włączyć ten emulator, to po prostu wciskacie sobie A na którejkolwiek z tych pozycji. Na razie teraz przejdźmy sobie z powrotem na komputer, żeby przygotować gry, które będziemy sobie emulować. I w tym celu potrzebny nam będzie oczywiście pendrive albo dysk zewnętrzny, tak jak wcześniej mówiłem. Jednak zanim takiego pendrive'a sobie podłączymy do Xboxa, no to musimy go odpowiednio przygotować, a do tego służy taki specjalny program zwany Xbox Media USB. Więc wejdźmy sobie teraz do niego. I tutaj jesteśmy na GitHubie, czyli na tej stronie, na której wcześniej byliśmy. Ściąga się go dokładnie w ten sam sposób jak inne programy na GitHubie, czyli wchodzimy sobie w prawo, w zakładkę Releases i tam mamy Xbox Media USB V2.1. I to sobie teraz kliknijmy. I przejdźmy sobie na dół, no i tutaj będziecie mieli do wyboru dużo różnych wersji, w zależności od tego, jaki wy macie komputer. Stawiam flaszkę, że macie 64-bitowy procesor i takiego Windowsa, czyli klikacie sobie tą pozycję trzecią, czyli Xbox Media USB V2.1 x64 7-zip. Jeżeli w komputerze macie coś innego, macie na przykład jakiś procesor ARM, czy też w ogóle jakieś cuda, to i tak na pewno wiecie, o co tu chodzi i sobie to zrobicie sami. No i ściągnie nam się właśnie ten program Xbox Media USB. Jego sobie musimy gdzieś tam rozpakować. Także weźmy go sobie, przenieśmy. Zróbmy sobie najpierw folder, żeby nie było bajzlu. No i zobaczycie tam kilka różnych plików. Nas interesuje program oczywiście w formie exe, czyli Xbox Media USB exe. I to sobie otwieramy, najlepiej jako administrator. No i on nam teraz spyta, co my tak naprawdę chcemy zrobić. My oczywiście chcemy przygotować pendrive'a, żeby nam działał na Xboxie, żebyśmy mogli na niego przygotować gry. Więc teraz tego pendrive'a wsadźcie sobie do komputera, którego chcecie użyć.
Oczywiście on zostanie sformatowany, wszystkie dane zostaną z niego wymazane. Nie wciskajcie tego pendrive'a, dopóki nie zrobicie sobie jakiejś kopii danych, jeżeli chcecie na nim coś trzymać. Pamiętajcie przy tym, że trzeba tutaj pendrive'a, który jest w miarę szybki. Musi być to pendrive co najmniej USB 3.0, bo inaczej te gry będą się Wam po prostu przycinać. Jak jesteśmy gotowi, podłączamy tego pendrive'a i wtedy on nam się pojawi na tej liście pendrive'ów, które są tutaj dostępne. Jeżeli wszystko się zgadza, to wciskacie po prostu format USB. Po krótkiej chwili nam się pojawi komunikat, że pendrive został do tego przygotowany. I teraz możecie sobie wejść na tego pendrive'a już normalnie z eksploratora. No i tutaj zobaczycie, że ten program nie tylko nam sformatował tego pendrive'a tak jak powinno być, ale także przygotował nam kilka folderów, gdzie będziemy sobie rzucać gry. To jest spore ułatwienie, nie musimy tego robić ręcznie, a tych folderów jest naprawdę sporo. I teraz jeżeli chodzi o same gry, to tak jak mówiłem, żeby robić to legalnie, to musicie te gry własnoręcznie posiadać. Jak już przygotujecie sobie to wszystko na pendrive'ie, no to możemy jechać dalej. Pamiętajcie, że z tym sobie musicie akurat poradzić sami, ja Wam tego pokazać nie mogę. Jeżeli nie możecie sobie z czymś tam poradzić, nie wiecie gdzie, co do jakiego folderu, no to na pewno gdzieś tam w odmętach internetu w Google znajdziecie to, czego szukacie. Komputer nie będzie nam już na razie potrzebny. Teraz przejdźmy sobie na Xboxa. No dobra, jesteśmy na Xboxie, tutaj nic się nie zmieniło, natomiast teraz bierzemy tego pendrive'a, na którego przed chwilą nagraliśmy sobie gry. I wciskamy go sobie do Xboxa. Dobra. No to tam coś się pokaże, że właśnie Media Storage Ready, coś tam. U mnie to jest pendrive SanDiska, dlatego pokazało się SanDisk. I zacznijmy od RetroArcha. Teraz możemy sobie już to włączyć, zobaczycie jak to wygląda. Czyli wciskamy A. Dobra. I to tak wygląda właśnie RetroArch. Ja wiem, że on wygląda na razie do dupy, ale zaraz to się zmieni, także nie patrzcie na wygląd, to na razie wygląda kiepsko. Dobra, teraz tak, RetroArcha mamy odpalonego z konsoli, natomiast gry mamy na pendrive. My o tym wiemy, natomiast RetroArch o tym nie wie, więc pierwsze co musimy zrobić, to ustawić ścieżki folderów, tak żeby RetroArch wiedział skąd te gry ma brać. W tym celu wchodzimy sobie w zakładkę Settings, przejeżdżamy sobie na niemal sam dół i tutaj mamy zakładkę Directory. Tutaj sobie włazimy. No i tutaj mamy po kolei pierdyliard folderów, które będziemy sobie ustawiać. To jest nudne i jest żmudne, ale niestety to trzeba zrobić. Nie musicie ustawiać wszystkich tych folderów, zróbcie tylko te, które ja robię na tym filmie. Także wchodzimy sobie w pierwszy folder, czyli System BIOS. Pamiętacie, może na pendrive był właśnie folder BIOS i to właśnie tam musimy go zaznaczyć. Czyli wchodzimy sobie tutaj. I tutaj musimy teraz wejść Parent Directory kilka razy co najmniej, aż dojdziemy do spisu wszystkich dysków. Nasz dysk, czyli ten pendrive, na którym mamy gry, jest zawsze pod literką E. Tam musimy wejść. Tutaj jest, jak widać, nasz pendrive, jest ten BIOS Games RetroArch, te właśnie foldery. Wchodzimy sobie w folder BIOS i tutaj, w zależności od tego, jak sobie to pogrupowaliście, albo wchodzicie sobie w jakiś tam podfolder, albo po prostu dajecie Use this directory i tyle. Ja tak oczywiście zrobię. Use this directory. Dobra. Pierwszy folder mamy ustawiony, teraz reszta. Także ja to oczywiście przyspieszę, bo to by potrwało 1 000 000 godzin, ale wy musicie to oczywiście też zrobić. I te kolejne foldery znajdziemy już w folderze RetroArch na pendrive'ie. Pamiętajcie, że nie musicie ustawiać wszystkich tych folderów. Zwróćcie tego uwagę, które ja ustawiam. W opisie filmu też znajdziecie opis, które to właśnie foldery trzeba ustawić. Reszty nie ruszajcie, resztę możecie olać. Teraz to przyspieszę, żebyśmy doszli do końca. I jak nam się to już wszystko udało zrobić, to wychodzimy sobie w górę. I teraz wchodzimy sobie w zakładkę My Menu. Wchodzimy w Online Updater. Zjeżdżamy sobie tutaj na dół. I wciskamy teraz po kolei Update Core Info Files. Jak nam zniknie na dole ten znaczek, że tam extracting czy coś tam znaczy się zrobiło. O właśnie. Czyli już się zrobiło. Możemy przejść do kolejnego. Teraz Update Assets. Znowu nam wyskoczy wskaźnik. Jak zniknie, możemy iść kolejnym opcję robić. Przy okazji zaraz nam się powinien wygląd tego poprawić, bo to wygląda koszmarnie na początku.
Dobra, teraz Update Controller Profiles i tutaj musimy po kolei przejechać wszystkie te linijki z napisem Update, żeby to nam się wszystko zaktualizowało. No dobra, jak zrobiliście już to wszystko, to teraz wejdźcie sobie w sekcję Main Menu, Configuration File i wciśnijcie sobie Save Current Configuration. I teraz to już wszystko jest ustawione, macie spokój. Jak to wszystko zrobiliście, to teraz sobie wyjdźcie z tego RetroArcha. Tutaj jest jeszcze napisane, że konfiguracja się zapisze na wyjściu, także o to nam chodzi. Wyjdźmy sobie z niego i wejdźmy sobie jeszcze raz do niego. I teraz sprawdźcie dla pewności, czy te ustawienia, które przed chwilą zrobiliśmy, tutaj mają efekt, czyli wejdźmy sobie jeszcze raz Settings Directory. No tutaj jak widać jest wszystko poustawione, także tutaj jest OK i tak powinno być. Tutaj zobaczcie, że system BIOS wskazuje na pendrive'a, asset wskazuje na pendrive'a, czyli o to właśnie chodziło. Teraz co dalej? Wchodzimy sobie w Main Menu znowu Online Updater i teraz robimy Update Installed Cores. I teraz on wszystkie te rdzenie emulacji, czyli te platformy, które możemy emulować, on sobie zaktualizuje do najnowszej wersji, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to wszystko działało właśnie jak najlepiej. Czyli to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, żeby to zrobić jednorazowo. Za jakieś tam kilka miesięcy możecie spróbować właśnie zrobić to jeszcze raz. Może wyjdą jakieś patche, może jakaś emulacja będzie działała jeszcze lepiej. To chwilę trwa, także nie ma pośpiechu. Dobra, wszystko jest cycuś. Teraz znowu wyjdźmy sobie do głównego menu. No i już prawie skończyliśmy, także już dużo nie zostało. Teraz wejdźcie sobie w opcję Settings i wejdziemy sobie w opcję Input. Teraz po co my to robimy? Jak będziemy grali w jakieś gry, to taką specjalną kombinacją klawiszy, jak już jesteście w grze, można dostać się do tego menu RetroArch, żeby tam na przykład zmienić jakość grafiki, jakieś tam rzeczy poustawiać. Domyślnie jest to kombinacja taka dość gówniana, bo to jest Start plus Select i to po prostu irytuje. Także my to sobie zmieńmy na coś innego. Musimy sobie wejść w Input, teraz musimy wejść w Hotcase i tutaj mamy tą opcję, o którą nam chodzi, czyli to jest właśnie Menu Toggle Controller Combo i tu jest, tak jak mówiłem, Start plus Select. To jest wkurwiające. Najlepiej to jest zmienić na L3 plus R3. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, może to sobie zostawić na Start Select, tak jak było. Także ja to teraz zmienię i Wam polecam też to samo. I teraz możemy się już z powrotem cofnąć do głównego menu. Dobra, teraz wchodzimy sobie w zakładkę Settings i teraz w zakładkę Latency. I tutaj pamiętajcie odpalić sobie tą opcję. To jest dość skomplikowane, ja już nie będę tego objaśniał. Natomiast jeżeli pojawiłyby się jakieś problemy z obrazem, byłoby za szybko, czy też by się coś zacinało, spróbujcie to wyłączyć. Natomiast w większości gier to pomaga. Teraz wchodzimy sobie jeszcze w wideo i tutaj mamy scaling. I tutaj możecie sobie włączyć taką opcję, żeby emulator sam próbował podnosić rozdzielczość gier, natomiast też żeby robił to nie tak bez ładu i składu, tylko żeby to pasowało do rozdzielczości i także do rozmiaru naszego ekranu. Także to polecam również sobie włączyć. I teraz wychodzimy sobie znowu do głównego menu. Nie obawiajcie się, już jest końcówka. Dobra, jak zmieniliśmy tyle tych gratów, no to warto teraz jest wejść w Main Menu i znowu zrobić Configuration File, Save Current Configuration, czyli żeby nam się ten plik zapisał. Jak nam się coś skraszuje czy coś, no to wtedy nam się to nie zapisze i będziemy wszystko robić od nowa. Także warto co jakiś czas, jak tutaj coś grzebiecie, zrobić właśnie Save Current Configuration. I teraz została nam już praktycznie ostatnia rzecz z takich podstawowych właśnie rzeczy, jak tutaj odpalać gry. A to nie jest akurat trudne. Wchodzicie tutaj sobie w zakładkę Import Content i tutaj macie kilka opcji. Tak ogólnie rzecz biorąc, możliwości są dwie. Albo robicie automatyczny scan gier, czyli to jest ta pierwsza opcja, Scan Directory, albo robicie manualny scan, czyli ta ostatnia opcja. Obie te opcje działają, natomiast z tą pierwszą są czasami problemy. Ja Wam pokażę teraz sobie. Najłatwiej jest zrobić ten Scan Directory, czyli scan automatyczny. Jak to się robi? Wchodzimy w to, wybieramy sobie pendrive'a, czyli Games. No i tutaj, gdzie wsadziliśmy gry na przykład na NS Attack, Scan this directory. Zobaczmy.
No i on sobie teraz te gry skanuje, tam pobiera sobie okładki, jakieś tam pierdolamento i zaraz powinno być gotowe. Dobra, scanning directory finished. Zobaczmy, czy to działa. No i teraz na samym dole pojawiła się tutaj nam lista gier ze odkładkami, ze wszystkim. Tak, może nie wszystkie pobrało, bo nie wszystkie są, ale tutaj znakomita większość jest i to wszystko się automatycznie skanowało. Natomiast jest jeszcze drugi sposób, ten manual scan. Otóż po co go używać? Czasami jak robicie ten scan directory, a jakiejś gry nie ma w bazie, to wam się po prostu ten RetroArch cały skraszuje. Jeżeli tak się wam stanie, robicie wtedy ten manual scan. Tutaj sobie wchodzimy i tak samo jak w tamtym przypadku wchodzimy sobie w content directory. Tutaj też wybieramy sobie gry. Na przykład ja sobie wybiorę teraz Dreamcasta. Scan this directory i na samym dole robimy start scan. I zobaczcie, że on to zrobił znacznie szybciej, no nie? Teraz jak sobie wejdziemy, to tu też się pojawiła zakładka Dreamcast, natomiast on nie sprawdził tutaj zgodności z bazą danych. Może wam nie pobrać na przykład okładek, może wam nie pobrać jakichś patchy, nie podpowiedzieć, co powinniście zrobić, jak tą grę włączycie. Także korzystajcie z tej drugiej opcji, tylko jeżeli ta pierwsza sprawia wam problemy. Zawsze korzystajcie z tego Scan Directory, z tego Manual Scan, tylko jak jest jakiś problem. Z tym manual scanem jest jeszcze jeden problem. Jeżeli będziecie robić ten manualny scan, czyli nie będzie wam się chciało zrobić to pierwsze, no to rzeczywiście te gry się zeskanują, będzie ok, natomiast nie będą miały okładek. Żeby te okładki sobie ściągnąć ręcznie, musicie wejść sobie w Main Menu, w Online Updater znowu i tutaj macie takie coś Playlist Thumbnails Updater. Tu sobie wchodzicie i tutaj możecie zmusić RetroArcha, żeby dla którejś playlisty pobrał jeszcze raz okładki. Ja wam to teraz pokażę na przykład dla Dreamcasta. No i jak widać, on sobie tutaj te okładki ściąga. Także to jest taki sposób, jak właśnie poradzić sobie z tymi problematycznymi grami, które crashują RetroArcha, kiedy skanuje się je automatem. W ten sposób możecie je sobie zeskanować, ściągnąć sobie okładki i wszystko powinno działać cycuś. Czyli teraz w zasadzie moglibyśmy już zakończyć konfigurację i odpalać gry. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałem was poprosić, żebyście na chwilkę wyszli sobie z RetroArcha, żeby ta konfiguracja się też zapisała. I teraz tak, my zrobiliśmy tego RetroArcha, tego XBSX robi się prawie dokładnie podobnie, ja wam jeszcze to później pokażę. Natomiast chciałbym wam pokazać jeszcze, po co jest ten drugi program, czyli ten Save Exit. Otóż, tak jak mówiłem, jak będziecie chcieli wyjść z tego trybu deweloperskiego, żeby sobie normalnie pograć w jakieś gry, które macie na Xboxie, ja wam to teraz pokażę. Jak chcecie wyjść, wciskacie Leave Dev Mode, to wyskoczy wam takie okienko. I tutaj jest taki ptaszek do zaznaczenia. Jeżeli zaznaczycie ten ptaszek, to wszystkie gry, wszystko wam z tej konsoli wypieprzy, z tego trybu deweloperskiego. I to jest bardzo niebezpieczne, także najlepiej tutaj w ogóle nie wchodźcie. Wcisnąć najlepiej cancel, tak? Czyli tutaj jak się wychodzi z tego trybu deweloperskiego, no to można sobie wszystko przez pomyłkę skasować. I po to właśnie jest ten program, który nazywa się Save Exit, czyli bezpieczne wyjście. Ten program jak włączymy, on nam wyjdzie z tego trybu deweloperskiego, przełączy nam konsolę w ten normalny tryb i nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa, że właśnie naznaczymy jakiś ptaszek, że nam się to wszystko usunie. Korzystając z tego programu możecie bezpiecznie się przełączyć z powrotem do normalnego trybu. Ja wam to teraz pokażę. Pamiętajcie, że jak wchodziliśmy w to Leave Dev Mode, to wyskakiwało to gówno z tym ptaszkiem. Teraz wyjdziemy przez Save Exit. O, teraz nic już nie wyskoczyło, a Xbox zaraz się włączy w normalnym trybie, zaraz to zobaczycie. No i jak możecie zobaczyć, Xbox normalnie włączył się w tym zwykłym trybie. Bez żadnego niebezpieczeństwa właśnie, że skasujemy sobie jakieś dane jakieś i tak dalej. Także zawsze z tego trybu deweloperskiego wychodźcie sobie używając tej aplikacji Save Exit. Żeby oczywiście powrócić do trybu deweloperskiego, to tak jak mówiłem, trzeba jeszcze raz włączyć sobie aplikację Xbox Dev Mode. Ja to teraz zrobię, bo też chcę do niego wrócić. I wciskam pierwszą opcję przełącz i uruchom ponownie. Dobra, wróćmy sobie do RetroArcha. I go sobie łączmy. Ok, to już jest wszystko, jeżeli chodzi o taką najbardziej podstawową konfigurację. Teraz pokażę wam, jak się włącza gry.
Żeby włączyć grę, oczywiście trzeba wejść do naszej playlisty, która się utworzyła, jak robiliśmy to import content. No i klikamy sobie na nazwę gry. Ja na początku odpalę sobie jakąś grę z NES-a i wciskamy Run. I teraz zobaczcie, tutaj jest jedna zagwozdka. Otóż RetroArch ma do dyspozycji tak naprawdę bardzo dużo takich swoich własnych mini emulatorów do każdej platformy. Do niektórych platform jest to tylko jeden sposób emulacji, do NES-a, jak możecie zobaczyć, tutaj jest aż 5. Na ogół one wszystkie działają całkiem nieźle. Teraz który z nich wybrać? Moim zdaniem powinniście wybierać pierwszy z brzegu. Jeżeli coś na nim by nie działało poprawnie, to po prostu sprawdzajcie kolejne. Aż traficie taki, który będzie waszym zdaniem najlepszy. Ja szczerze mówiąc korzystałem z tego pierwszego, jeżeli chodzi w przypadku NES-a i wszystko było ok. Także weźmy sobie to. Napisane jest Core Set, czyli ustawione i wciskamy jeszcze raz Run. No i to tyle. Mamy grę włączoną. Oczywiście sterujemy sobie normalnie padem. Coś tam sobie dodajmy, coś tam zróbmy. No i jak widać wszystko działa. Teraz pamiętacie, że ustawialiśmy sobie taki skrót klawiszowy na L3R3, ja to zatrzymam na sekundę, na L3R3, który pozwalał nam wejść do takiego specjalnego menu emulatora. Także teraz to sobie przetestujmy. Wcisnąłem właśnie tą kombinację klawiszy i co my tutaj możemy zrobić? Możemy wyłączyć grę, możemy ją zrestartować, możemy korzystać także ze save'ów. To jest bardzo ważne właśnie w przypadku tych starszych gier, które save'ów nie mają. Żeby zrobić sobie save'a, po prostu wchodzicie sobie w Save States i robicie sobie Save State. Jeżeli chcecie odczytać, robicie Load State. Prościzna, tak? Teraz co tutaj jest najważniejsze? Najważniejsza tak naprawdę dla Was są te dwie zakładki Controls oraz Core Options. W Core Options mamy bardzo dużo różnych możliwości odnośnie do emulowanych gier. W przypadku NES-a tych możliwości jest mniej, natomiast one ciągle są. Tutaj najważniejsze pewnie będzie wideo i tutaj możecie sobie na przykład ustawiać, jaki ma być rozmiar ekranu, jaka ma być paleta kolorów, tak? Możecie zobaczyć, że to się tutaj zmienia, jeżeli ja z tego wyjdę, teraz są inne kolory. Można to sobie dostosować tak, jak tylko chcecie. Ta zakładka, ta wideo właśnie Core Options jest dużo ważniejsza w przypadku na przykład późniejszych gier z PSX-a, bo nam pozwala podnieść rozdzielczość gier, ale o tym Wam jeszcze powiem za chwilkę. Na razie sobie to cofnijmy, żeby było tak jak wcześniej. No i jeszcze jest też zakładka Controls. Tutaj możecie sobie zmienić ustawienia sterowania. Wchodzicie sobie w port 1. No i tutaj sobie możecie ustawić właśnie pod jakim klawiszem chcecie mieć co na danej konsoli. Wtedy tutaj możecie sobie zmienić, żeby na przykład jakimś klawiszem sterować tym jednym analogiem. Tutaj możecie sobie zamienić oczywiście triggery, możecie zamienić sobie krzyżaka, co tylko chcecie. Jeżeli chcecie zmienić ustawienia sterowania, to właśnie tutaj. I to w zasadzie było na tyle, jeżeli chodzi o emulację gier z NES-a, bo tutaj naprawdę nie ma żadnej filozofii. To po prostu działa, tak? Jak widzicie, wszystko działa. Dobra, to jest bardzo proste. Wiecie, jak odpalać gry z NES-a. To jest w sumie bajecznie proste. Dobra, spróbujmy teraz czegoś innego, czyli wejdźmy sobie w Quick Menu, Close Content, czyli zamkniemy grę. Jesteśmy z powrotem w menu RetroArcha. Teraz pokażę Wam, jak odpalać gry z PlayStation. Oczywiście odpala się to w dokładnie ten sam sposób, ale nieco inne są możliwości, które są znacznie większe. Załóżmy, że włączmy sobie, no niech będzie Medal of Honor. Bierzemy Run. No i tutaj musimy wybrać sobie, tak jak mówiłem, rdzeń emulacji. My odpalamy grę z PlayStation, czyli będzie to Sony PlayStation. W przypadku gier z PlayStation ja polecam korzystać z tego trzeciego, czyli Swan Station. To chyba działa najlepiej. Jeżeli mielibyście jakieś problemy, zmieńcie sobie na inny rdzeń. Tutaj macie do wyboru, jeżeli chodzi o PlayStation, aż 3. Odpalę to w tym Swan Station. No jak widać, uruchomiło się. Dobra, pozwólmy się załadować, to sekundkę potrwa. To w zależności od tego, jak macie szybkiego pendrive'a, no też jak sprawny jest sam emulator, to będzie się to ładowało szybciej bądź wolniej. Dobra, załadowało się.
I teraz widzimy, emulacja PlayStation 1 działa. Natomiast, tak jak mówiłem, pod tym skrótem klawiszowym L3, R3 mamy dostęp do wielu opcji. Sprawdźmy jakich. W przypadku NES-a tych opcji było nie za dużo, teraz mamy dużo więcej. Czyli wchodzimy sobie w Core Options i zobaczcie, że tutaj te opcje są inne niż w przypadku NES-a. Tutaj mamy dostęp do dużo więcej opcji. Nas najbardziej interesuje raczej Enhancement Settings, czyli opcji ulepszania. W przypadku gier z PlayStation 2, w przypadku gier z Dreamcasta czy tych późniejszych konsol, to zawsze taka opcja powinna tutaj być. Jeżeli nie będzie się nazywała Enhancement, to jakaś inna, coś w podobie. Wchodzimy sobie tutaj i zobaczcie, tutaj najważniejsze, co możemy ustawić, to jest rozdzielczość. Rozdzielczość gier z PlayStation 1 jest bardzo niska, ale tutaj możemy sobie ją podbić. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj, to możemy sobie właśnie ustawić, ile byśmy chcieli. Oryginalnie jest to chyba 1 razy, czy tam właśnie 3. Natomiast my możemy ustawić sobie, żeby to było więcej. No i te gry będą oczywiście wyglądały lepiej. Ja sobie teraz ustawię w 1080p. I teraz, jeżeli chodzi o PlayStation 1, to został jeszcze taki jeden problem, a mianowicie drgające tekstury. Ta konsola niestety przez całe swoje życie z powodu takich technicznych niuansów zmagała się z takimi drgającymi teksturami. To było bardzo irytujące. Na szczęście emulator może to właśnie poprawić. Żeby to poprawić, to wchodzimy sobie na sam dół i mamy coś takiego PGXP Geometry Correction. Ja to mam włączone. Jeżeli chcecie poprawić właśnie te tekstury, które są drgające, musicie też to mieć na on. Jeżeli to macie już zrobione, możecie z tego wyjść. Gra się zrestartuje. Mamy lepszą rozdzielczość, mamy wszystko cycuś i możemy praktycznie już grać. Także nie ma tutaj już żadnej filozofii. Jak widać, wszystko po prostu działa. Oczywiście, jeżeli wejdziemy w to menu, to tu tych opcji jest 50 miliardów. Jeżeli chcecie sobie pogrzebać, jeżeli chcecie sobie na przykład włączyć antyaliasing, tak jak na tej opcji, jeżeli chcecie sobie podbić kolory, jeżeli chcecie sobie coś tam innego zrobić, to tu możecie się tym pobawić. Niektóre gry mogą wyglądać lepiej, niektóre mogą się całkowicie spieprzyć, także bawcie się na własną odpowiedzialność, natomiast znakomita większość gier tutaj będzie działać naprawdę nieźle. Wyłączmy sobie tą grę. Teraz pokażę Wam jeszcze Dreamcasta. Niech będzie może Shenmue, albo nie, niech będzie Soldier of Fortune. No i tutaj ponownie muszę wybrać sobie Dreamcasta. Zauważcie, że tutaj jest tylko jeden rdzeń do Dreamcasta, także nie musicie się zastanawiać, który włączyć. Dobra. No i załadowała nam się gra. W dokładnie ten sam sposób jak na PlayStation i na NES-ie wchodzimy sobie tutaj w to menu emulatora. Wchodzimy sobie w Core Options. Zauważcie, że tutaj znowu się troszeczkę to menu zmieniło. Ono się zmienia w zależności od tego, jaki rdzeń emulacji odpalimy. Ale na ogół, tak jak mówiłem, wchodzimy w wideo. Tutaj mamy rozdzielczość, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Jest ustawiona obecnie na 3 razy. Mi się wydaje, że to jest efekt OK. Tutaj oczywiście możecie sobie pogrzebać jeszcze 50 000 innych opcji. Natomiast w większości wystarczy rozdzielczość. I można normalnie sobie grać. No dobra, skoro to działa, to już wiemy, jak odpalicie 99,9% gier w emulacji. Oczywiście ten emulator ma tych opcji, jak widzicie w ustawieniach, naprawdę dużo. Ja powiedziałem Wam może, nie wiem, z 5% tego, co tu można zrobić. Można tu wyświetlać klatki, można wyświetlać sobie na przykład osiągnięcia w grach. Można grać we dwóch, można podłączać jakieś tam joysticki, jakieś cuda tam. Tutaj można zrobić naprawdę bardzo dużo. Natomiast to, co Wam teraz przekazałem, wystarczy Wam do odpalenia praktycznie każdej jakiejś nowoczesnej gry, chyba że sprawiało ona problemy. Tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, ten RetroArch nadaje się praktycznie do wszystkich gier, oprócz tych gier z PlayStation 2. One właśnie sprawiają problemy. Do nich mamy osobny program zwany XBSX. Sprawdźmy go sobie teraz. No i jest tutaj XBSX. Pamiętajcie się upewnić, czy on jest w tym trybie game, tak jak powinien być. O właśnie tak. Nie w tym trybie app. I go sobie włączmy. No i teraz jak ten program działa? On działa praktycznie dokładnie tak samo jak tamten, czyli wchodzimy sobie najpierw w Settings.
Dobra. Teraz wchodzicie sobie w zakładkę Graphics i tutaj na środku możecie sobie zmienić rozdzielczość, to jest też najważniejsze. Oczywiście opcji, tak jak mówiłem, jest bardzo dużo, możecie sobie w nich pogrzebać. No i to jest praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia tego programu. Oczywiście, tak jak mówię, możecie sobie w nim grzebać, możecie tam zrobić sobie co tak naprawdę chcecie. Jest tutaj tych opcji bardzo, bardzo dużo, ale w większości gier to już wystarczy. Teraz jak się te gry odpala? No to jest bardzo proste. Tak jak jest napisane, wchodzicie po prostu w Game List. I tutaj pokażę Wam się jedno wielkie gówno, bo oczywiście ścieżki są nieustawione i program nie ma pojęcia, że ma korzystać z pendrive'a, na którym te gry mamy. Więc mu to pokażmy. Musimy tutaj sobie przejść w prawo i Add Search Directory, tak? Czyli wchodzimy sobie na pendrive'a, na dysk E, Games i PlayStation 2. Used Directory. Ok. I jak przeszliśmy sobie w lewo, to już widać, że te gry się załadowały. No i teraz tak. Znakomitą większość tych gier odpalicie sobie bez żadnych problemów. Ja Wam to teraz pokażę. Na przykład włączę Return to Castle Wolfenstein. Zobaczmy sobie to. Tutaj na górze jest takie ostrzeżenie, że gra jest załadowana z dysku zewnętrznego i że może to spowodować właśnie jakieś przycinki. Także żeby to nie spowodowało przycinek, pamiętajcie, że mieć odpowiednio szybkiego pendrive'a. Dobra, jak widzicie, to wszystko działa i w ten właśnie sposób możecie sobie odpalić praktycznie każdą tutaj grę i wszystko będzie ok. Znakomita większość gier po prostu się włączy i nie będzie żadnych problemów. Natomiast są też takie gry, które problemy jednak mają. Takim grą na przykład jest The Getaway. Ja Wam go teraz pokażę, włączę tę grę. I otóż co z tą grą jest nie tak? Ona działa w taki sposób, że działa płynnie, a natomiast za chwilę zrobi się taka wielka ścina i ogólnie zaczyna się coś widać w tej grze pieprzyć. No i jak możecie zobaczyć, ta gra działa po prostu dość chujowo. Widać, że ona się przycina, coś tutaj jest jakoś do dupy i w ogóle, no kiepsko to wygląda, tak? I teraz co można z tym zrobić? Na początek ja tą grę spauzuję. Jeżeli Wam się trafi właśnie taka gra, która ma problemy, to jest sposób, żeby z tym sobie poradzić. Tak jak mówiłem, ten emulator ma pierdyliard różnych opcji, jednak jeżeli nie wiemy jaką ustawić, to należy zdać się na internet. Pamiętajcie, że ten emulator XBSX2 to jest port emulatora, który nazywa się PCSX z komputera. Jeżeli teraz wejdziecie sobie na wiki właśnie tego emulatora PCSX2, to zobaczycie, że jest tam taka specjalna strona poświęcona właśnie tej grze. I tutaj ludzie właśnie piszą, co zrobili, żeby ta gra działała lepiej. Możemy sobie to sprawdzić. Tutaj koleś napisał, że ogólnie gra się świetnie, natomiast żeby poprawić działanie tej gry, należy zmniejszyć opcję, która nazywa się EE Cycle Rate oraz EE Cycle Skipping. Sprawdźmy to właśnie, czy to zadziała. Czyli wchodzimy sobie do tego szybkiego menu. Tutaj będzie to Game Properties. Wchodzimy sobie w Emulation Settings i tutaj rzeczywiście jest coś takiego EE Cycle Rate. Tam koleś napisał, żeby to zmniejszyć i że to pomoże. Tutaj normalnie jest na 100%, czyli default. My sobie zróbmy 60 na przykład. I żeby jeszcze zmienić EE Cycle Skipping. Czyli my sobie zróbmy na przykład to. I zobaczmy teraz, czy to pomogło. No, sami chyba widzicie, że ta gra działa znacznie lepiej. Oczywiście jakieś dalej przecinki są, ale widać od razu, że dostała sporo klatek i ogólnie gra się lepiej. Teraz jeżeli jeszcze tutaj pogrzebać, jeszcze sobie pozmieniać na przykład właśnie te opcje kolejne, czyli na przykład możemy zrobić Cycle Rate 75%, Cycle Skipping, Moderate Underclock i zobaczymy teraz, jak to działa. Teraz działa gorzej. Czyli znowu grzebiemy sobie. Cycle Skipping dajmy na przykład na Normal. Zobaczmy, czy to coś pomoże. O, jest zauważalnie lepiej. No, wydaje mi się, że już jest naprawdę nieźle. Czyli widzicie, znaleźliśmy sposób, jak zmusić tą grę, żeby działała dużo lepiej. Porównajcie sobie, jak teraz ta gra działa, a jak działała wcześniej. No wcześniej to była totalna, kompletna dupa.
teraz już grać się spokojnie da. Może oczywiście, misja się przerwała. Może oczywiście jakieś tam zacinki dalej są, ale no działa to znacznie lepiej niż wcześniej. I właśnie w ten sposób możecie radzić sobie z grami, które mają problemy. Jeżeli jakaś gra, na którą natraficie, ma właśnie tego typu problemy jak ten Clear Getaway, wchodzicie sobie na stronę emulatora PCSX2 i sprawdzacie, co napisali ludzie, którzy tą grę odpalili. Oni często właśnie zostawiają jakieś takie wskazówki, jak zmusić tą grę do działania i jak widzicie, to naprawdę działa. Mając w ręku właśnie i ten emulator, mając w ręku wiedzę, jak zmusić gry do działania, jak się te gry instaluje, powinniście mieć już wszystko, co jest potrzebne do emulowania gier na Xboxie. Jeżeli chcecie wgrać jakieś dodatkowe emulatory, jak na przykład Dolphin, który wykorzystywany jest do GameCube, to wiecie, jak to zrobić. Wystarczy wtedy przez komputer wgrać kolejny program, a następnie skonfigurować go, żeby korzystał z pendrive'a. To wszystko już sobie przerabialiśmy. Drodzy widzowie, to już jest koniec poradnika. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie proszę znać. Ja oczywiście na to wszystko odpowiem. Pamiętajcie, że zarówno RetroArch, jak i XBSX to są programy bardzo skomplikowane, o bardzo dużej ilości opcji. Ja tutaj starałem się Wam przybliżyć właśnie główne opcje, z których będziecie korzystać. Natomiast tam jest tych opcji dużo więcej. Jeżeli ja miałbym wszystko opisać, to trwałoby to bardzo długo. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał i jestem Wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.